Znajdujemy się kolejny raz w TRS-ie i podsumowanie chyba. Najwyższa pora. Podsumowanie tego, co było zrobione. No dobra, no więc tak, mamy silnik przygotowany do wrzucenia, czyli tak pokrótce. Poskręcaliśmy sobie kolektory na gotowo z uszczelkami, Westgate'y razem z DPK-ami i tak dalej. To wszystko mamy już na uszczelki. Chłodzenie Westgate'ów podłączone, chłodzenie turbin, spływy porobiliśmy nowe. W ostatniej chwili jeszcze zmieniliśmy koncepcję z tego spływu regulatora ciśnienia oleju, dlatego że nie chcieliśmy tego poprawiać już później na samochodzie, więc stwierdziliśmy, że to jest ostatni moment, żeby jeszcze coś zmienić, więc zrobiliśmy sobie osobny wpust do Spacera. Skręciliśmy sobie tutaj ten kawałek do lotu, bo później nie ma dojścia, więc to jest też ten element jest na gotowca. No cały układ chłodzenia, turbosprężarek to wiadomo, to już chyba poprzednio mieliśmy. EGT, sondy podkręcane, bo też później nie ma już gdzie ręki włożyć, nie ma jak tego zrobić. No smarowanie turbin, też mamy na gotowo już do tego regulatora wszystkie te kłuszce poskręcane. No z tej strony jest w sumie to samo co i z tej, więc nie ma co chyba drążyć. Tutaj mamy odpowietrzenie z dyfra przedniego, gdzieś tam sobie to później wypuścimy, żeby się nie grzało. Westgate'y zablokowane. Przycupnąłem tutaj, bo pomimo tego, że skręciliśmy sobie tutaj tą śrubą i dociągnęliśmy zawór, to tutaj ta dźwigienka się ruszała i brzęczała i pewnie by byłoby to słychać. Czyli teraz cisza. Teraz będzie cisza. Kluczce do układu chłodzenia skrzyni biegów mamy też zrobione. Mieliśmy inne, mieliśmy tutaj nyple z gwintem, ale po przykręceniu kolanek wchodziły nam tutaj przewody w DPK, więc musieliśmy zmienić koncepcję. Wykorzystaliśmy część oryginalnych, które tam przycięliśmy i zrobiliśmy sobie gwinty tutaj. Powstała taka magistrala. Tędy olej przychodzi nam z podstawki filtra oleju, z jednego z wyjść. I jest to olej już po filtrze. Tak, żeby nie było tam, tak, jest przefiltrowany. Czyli mamy to sprawdzone. Czujnik dual temperatury i ciśnienia oleju do EMU. Filterek oleju, który nam odfiltruje ewentualne jeszcze zabrudzenia oleju, który miałby iść do skanowania turbosprężarek. I temperatura oleju, ten czujnik fabryczny z zetki. Aha, jeszcze jak zmienialiśmy koncepcję tych spływów, to zwiększyliśmy jeszcze przekrój węży, ponieważ olej nam będzie spływał poniżej lustra oleju, ponieważ stan oleju będzie wyżej, to stwierdziliśmy, że sobie zrobimy taki bufor tutaj w postaci większej średnicy, żeby ewentualny olej, który by się tutaj zbierał i nie odpływał na czas, miał więcej miejsca, a nie cofał nam się tutaj. Tu mamy wszystko skręcone. A i tutaj te kluczce jeszcze musimy sobie dorobić, bo nie mogliśmy niczym innym się zmieścić. Tutaj żadne kolanka się nam nie mieściły, więc coś takiego powstało. Chyba tyle. A, jeszcze temat tego naszego adapterka i zmiany koncepcji sterowania zapinaniem przedniego napędu. Więc to jest ten nastawnik z BMW. Do tego powstał taki adapter, który będzie przykręcony do skrzyni, zaraz pokażę. On tu jakoś pasuje. Tak bodajże. Do tego musieliśmy sobie stworzyć coś takiego, Robert wyrysował takie przejście z tego frezu, ponieważ BMW ma taki tam trzpień, wyrowpust, a w Alfie jest na taki płaski śrubokręcik. Więc trzeba będzie jeszcze coś takiego stworzyć ze stali. I to będzie przykręcone tutaj. I to przykręcamy sobie tutaj do skrzyni śrubami stożkowymi, żeby nie wystawały. Później nastawnik. A w międzyczasie co nam się jeszcze udało stworzyć? Gotowe tylne adaptery. Znaczy adaptery tylnych hamulców. I jeszcze musimy poczekać na przednie. Jeszcze przody, tak. No i potem ręczny, no. Bo też go chcemy mieć. Tak, też będzie. No, ale to jeszcze chwila. Ale to spoko wyszło, myślę. Dostosowaliśmy sobie inne jednak uszczelki niż te, które mieliśmy, ale to tam na filmie u Jagody było, więc myślę, że tam możecie sobie zobaczyć, o co chodziło. Myślę, że można go montować. Wkładać i zobaczymy co dalej. Panie miarodajny. Mierzymy. Do pół milimetra. Do pół milimetra ma być. 32,1. 32,2. Dokręciliście to, nie? Tak. Czyli jest idealnie. Jest idealnie. Panie Tomaszu, co tu się stanęło? Co tu się wydarzyło, nie? No co, no zabraliśmy się za przeróbkę wiązki, bo tak naprawdę to tak trochę słabo nam pasuje.
Tam, gdzie ona sobie pierwotnie szła, to mamy teraz elementy, które będą gorące, więc no, musimy to wszystko przerobić tak, żeby kable były daleko od temperatury. Bierzemy się za lutowanie kabelków, skracanie wszystkich możliwych przewodów do minimum, tak żeby nam to ładnie leżało. Czyli zabieramy się za kolejny etap. Panie Robercie, co pan robi? Montuję kolektor ssący. Czyli powoli zbliżamy się do możliwości pierwszego zakręcenia. Coś tu się powoli dzieje. Kable są już poprowadzone tam, gdzie powinny iść. Paliwo jest. Paliwo też jest. Będzie elegancko. Odpalamy na najlepszym oleju, jaki jest na rynku. Najlepszy z najlepszych. Tomek, co zamierzasz dzisiaj robić? Właśnie. Opowiedz widzom. Wiem, no będziemy próbowali może to odpalić dzisiaj. Czego nam brakuje? Szczęścia. Chęci? Chęci tak. Chęci są. Wykrzesamy jeszcze te resztki energii. Pączek był, możemy działać. Się kręci, a się nie lutuje. O! Lutowanko. I tak lutować to można. Co nie? Robert, to powiedz, co będziemy dalej działać? No, trzeba teraz wyspawać intercooler. Mamy przygotowane takie zbiorniczki. Wyjścia będziemy mieli do intercoolera i z intercoolera będą z boku. Tu mamy takie wygięte zbiorniczki, pospawane już. Tutaj zastosowaliśmy taką kierownicę, żeby to powietrze rozdzielić. No mniej więcej w połowie, żeby tą część wpadało do jednej połowy intercoolera. A po co to się robi? Żeby było lepsze wypełnienie intercoolera powietrzem. Czyli zastosowanie tej kierownicy pozwoli na... Tak, przy takim zbiorniczku raczej by tutaj wpadało to powietrze, a tak to będziemy mieli z tej połówki. Tutaj nam się będzie chować, tu z tej w tą. Czyli wykorzystamy całą powierzchnię rdzenia coolera. Tak, tutaj mamy wejście 2,5 cala z turbiny. Tu będzie tak przyspawane mniej więcej. No i wyjście mamy też wygięte, pospawane, 3 cale. To będzie u góry. No i z drugiej strony analogicznie będą razem zsunięte te rdzenie. Czyli robimy taki jeden duży. Potem to będziesz malował? Dajesz na kolor jakiś? Zobaczymy, jak tu się dogadamy, bo tutaj ważne... No nie wiem, bo jeszcze nie wpłynęła od ciebie żadna oferta. ważne rozrachunki będą. Co tu na tym kulerze się pojawi od przodu? Hello Kitty. Hello Kitty? Czy jakiś Pokémon, nie wiem. No to musiałby, nie wiem, jakiś Snorlax. Te 5 gwiazdek z takich. Nie no, najprawdopodobniej to chyba będzie kolorowy po prostu. Dobra, działamy dalej. Czy ja mogę się oddalić do tokarza? Tak, możesz jechać. Zaczynamy!
Robert, co ty robisz? Reguluję natężenie prądu spawania. Co tam za karteczkę trzymasz? Złote myśli? Wniosek o podwyżkę. Plan na jutro. Złote myśli. Plan na jutro. Czyli plan na jutro również jest. No i co Tomek, może opowiesz, co przez ten jeden dzień nam się udało? Udziergać? No, coś tu zdziałać. Czyli kulery mamy w zasadzie gotowe. No jeszcze mocowanie, nie? No wiadomo, no ale ogólnie jako kuleczki mamy gotowe. Mamy też wyspawane gniazda pod mafy. Na ten czas je zostawiamy i uruchamiamy tak jak były, nie? Czyli te pierwsze odpalenia chcemy Takie zrobić. odpalenie, jakieś tam przemieszczanie się, bo to wiadomo, jeszcze nie jest finalny etap. To żeby po prostu jeździło na oryginalnym kompie, żeby to działało, dało się wjechać na lawetę. To jest najważniejsze. Najważniejsze. Żeby auto się dało przemieścić lawetą. Tak. No dobra, działamy dalej. Paliliśmy silnik. Spaliliście, tak grzaliście coś tam, nawet obroty już ma takie jak ma mieć. Już było nieźle. Szybka rewizja. Dobra, miska ściągnięta, olej zlany, płyn zlany. Czyli co? Teraz będziemy to składać, zalewać olej już do docierania. No i tyle. Panie Robercie, co pan tak leży pod autem? Patrzymy, czy łapa pasuje. Staliśmy wyciętą laserem, wygiętą. Przykręciliśmy sobie. No i co, robimy test? No, robimy test, czy się to bardzo nie ugina. Podnosimy sobie, ale podnosi się tylko na poduszkach. Puszczamy, to wraca do tego samego położenia. Także jest wszystko elegancko. I tutaj mamy już ten nowy nastawnik, który będzie odpowiedzialny za przedni napęd. Czyli jako konstruktor jesteś zadowolony ze swojej pracy? Tak, zdecydowanie. Wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Pierwsze przymierzenie wału. Jeszcze nie przymierzaliśmy go. No nie, leży już 2 miesiące, ale I trochę był stres. no, trochę był, ale pasuje idealnie. Najważniejsze, że pasuje. Czyli co, lecimy dalej? Lecimy. Chyba to będzie, wiesz. Robert, uważaj. Było ustawione na plusie, jest teraz na minusie. I co, będzie No co miało być pięknie, kurczę, wyszło jak zawsze. No ale wiesz, no ja myślę, że odpowiedzialność za tą krzywość tutaj to ponosi trzymający, nie? Ustawiający, no bo nawet pomiarowe, tutaj masz przyrząd pomiarowy, ten budzik swój No. w tamtą stronę, no to wiesz, ja nie mogę. A co on w tutaj- ogóle pokazuje? No to jest ta stacja pogody. No, tak właśnie też myślałem. Zmieniło się coś? No. Ale jeszcze raz. Achtung. Ile to jest w ogóle? Jaka jest niezgodność? Było 1,5 stopnia, jest 0,5 teraz. Jesteś w stanie przeżyć 0,5 stopnia? Te 0,5 milimetra jakoś przeżyłeś na miarce. Pół stopnia to dużo jest. Na dużo. Na Nie połafie za zderzakiem. Ja wiem, że będziesz jeździł z tą świadomością, no ale może... No właśnie. I najgorsze to jest to, że to będzie, wiesz, schowane za zderzakiem. Tak. Ale tam jest taka szparka. I jak ktoś spojrzy, to według tej szparki, to tą szparkę też o 0,5 stopnia zrobimy. Tam jest Robert. Tam jest Robert? Tak, zapraszamy tam. Dobra. Dzień dobry. Udało nam się w końcu sfinalizować temat tylnej łapy silnika. Tutaj mamy naszą pierwszą wersję. To są elementy, które były pierwotnie przykręcone do podłogi nadwozia pojazdu. Między nimi był łącznik do skrzyni biegów. No jak to zamontowaliśmy na auto, to nam za strasznie pracowało. Potem jeszcze wyszła sprawa z tym nastawnikiem przedniego napędu. Dlatego już drugą wersję zrobiliśmy poprawioną. Teraz ten element, który jest przykręcony do podwozia, jest już w jednym elemencie, wypalony i wygięty. Do tego lecą takie sporniki. A czemu teraz zrobiliśmy w jednym elemencie, a wcześniej było w tych 3 elementach? Bo bardzo pracował ten element. Czyli jednak trzeba by było coś innego wymyśleć, żeby ten element nie pracował. Tutaj poduszeczki. No nie, no Rozumiem miał być się. jeszcze jeden element taki, taka mała rozpórka pomiędzy tymi dwoma, które były przykręcone do podłogi, no nie? Ale że to wszystko jeszcze nam pokrzyżował ten nastawnik, wszystkie nasze plany i pomysły, no to zrobiliśmy po prostu już w jednym, żeby już nie robić kolejnego dodatkowego przykręconego elementu.
Robercik to ładnie wyrysował. Wszystko nam tam ładnie pasi teraz. No więc to jest w jednym elemencie. Poduszki. I też jest taka zmiana, że tutaj te wygięte remanka są krótsze niż w tej pierwszej wersji. No, co widać? No widać Są gołębie. inne kąty. No i też tutaj to mniej nam pracuje. Masywny ten No jeszcze element. jest kolejka, która nam dystansuje, żeby tutaj się zmieścił nastawnik przedniego napędu. No i co? Kiedyś mówiłem, że będzie wisienka na torcie, czyli wisienką na torcie co miało być? Hamulce. Chyba hamulce, co nie? Ale dobra, opowiemy najpierw od czego zaczynaliśmy, bo mieliśmy zestaw z Alfa Romeo. Duli. I co? Brakowało nam adapterów. No i było jak tego przykręcić do zwrotnic. Rysowanie F3D, wydruki próbne jakieś. To jest przedni adapter. Przednie adaptery już zaczynają przypominać adaptery. Podcięcie pod klocki, bo tam była taka sytuacja, że było to potrzebne. I tylny adapter. A więc zaczynamy przygodę z adapterami. Z takiego oto kawałeczka aluminium. Zaraz zobaczycie, co powstanie. Dobra, patrzymy, jak to tu się pięknie mieni. No i coś takiego musi powstać. A więc mamy to. Pierwsza sztuka jest gotowa. No i tu był taki myk, że rozstawy śrub Nissana i Alfy były takie same, rozstawy zacisku. No i żeby to się dało zamontować, to musieliśmy lekko pochylić zacisk. To co, idziemy do tyłu. Normalny zacisk jest w linii prostej, musieliśmy go lekko przestawić. Czterotłoczek. No i co, kręci się. O, i tu jest z drugiej strony, jak ten adapter wygląda. Już gotowy. Jak wszystko będziemy mieć pomierzone, adaptery idą do anotowania. Czyli co, jeszcze przód. Tak, na przodzie jest tarcza 390 mm, zacisk sześciotłoczkowy. No i jest taka sama sytuacja jak z tyłu, żeby zaciski były pod równym kątem, też jest pochylony lekko. I tu już można coś zauważyć, że coś tu jest. Przednia półośka. No, zestaw naprawdę fajnie wygląda. No dobra, teraz ta Tomka wisienka na torcie, czyli jego pokazowy numer. Idziemy do auta. Więcej chłodnic już nie będzie. No wygląda to naprawdę mocarnie. Jeszcze brakuje nam blow-offa od strony kierowcy. No jeszcze kilku rureczek. Co my tu mamy? I no co, no wyspawałem te zbiorniczki, to już chyba kiedyś tam gadaliśmy o tym. Zostało tylko przypasować na pewno na wysokość, jak postawimy te rdzenie, zbiorniczki, to wszystko nam się tutaj pomieści, więc przymierzyliśmy, było wszystko git, więc zbiorniczki przyspawałem do rdzeni. Rdzenie połączyłem ze sobą i zbiorniczki tak, żeby był ten kuler w jednej całości, jako jeden element. No i na koniec dorobiłem łapy takie, o, jak tutaj widać, może trochę masyfne, ale myślę, że ten kuler też swoje waży, więc muszą być szpakiem. Pasuje w miejsce oryginalnej belki. Nie wiem, czy będziemy robić to wzmocnienie jeszcze przed, czy nie. Myślę, że jeszcze pomyślimy, ale teraz za bardzo też nie ma jak... nie ma zbytnio miejsca też tak naprawdę. Przymierzaliśmy zderzaki, no tak jest. Wszystko na styk. Wszystko na styk. Wiadomo, że nic się nie dotyka, bo to jest najważniejsze, żeby się gdzieś tam nie ocierało. Ale no miejsca jest no naprawdę Dość mało. mało. Tutaj mamy już ten dolocik zrobiony, ten już prawie. No brakło nam dzisiaj trochę czasu, żeby tego drugiego blow-offa wspawać. Blow-offy Turbo Smarty, Race Sporty. I teraz ten drugi będzie No, będzie tutaj w tym samym miejscu prawie. w tym samym miejscu. Jeszcze zobaczymy, czy będziemy coś kombinować z ułożeniem filtrów, bo niby Robert mówi, że chyba będzie chciał je inaczej ustawić, bo w No, zderzaku... skończymy sobie te doloty tutaj górne, do przepustnic i wtedy będziemy wszystko wiedzieć. Co nam udało się jeszcze chyba ten makaron uporządkować. Myślę, że i tak teraz Ogarnięte, no może to nie jest jakiś ten... bardzo dobrze to wygląda. O i koreczek, słuchaj. Najważniejsze. I taki malutki koreczek musieliśmy A czemu sobie jest taki malutki? stworzyć. Dlaczego? Teraz Tomek przyniesie i pokaże dlaczego. Nie wiem dlaczego, ale wpadłem na głupi pomysł, żeby mieć ten kolektor ssący z GTR-a. Na razie wygląda jak wygląda, trochę poobijany, bo trzeba było trochę rzeczy pospawać przy nim. No i teraz jak widać,
Oryginalny korek chyba nie, no nie. No, oryginalny chyba się nie zmieści, a ten, tak jak widać, no jest bardzo blisko. Jakichś większych przygód nie mieliśmy. Wiadomo, jakieś tam pojedyncze wycieki, ale to jest normalne. Sporo, ale było też dużo drobnych rzeczy do dopracowania jeszcze, jakichś takich dziwacznych. Niektóre jeszcze wyszły w trakcie, że coś tam nam gdzieś dotyka, odciera, trzeba było coś zrobić. Jest już całkiem spoko. Możemy przymierzyć zderzak, zobaczymy jak ze zderzakiem będzie wyglądał. Idę go zobaczyć. Tak będzie kuler wyglądał. Zobacz jak on tu będzie. Wiesz jak on tu będzie gwizdał? Ojejku. Dobra, mamy to. Bierzemy się dalej za robotę. Po weekendzie. Do następnego. Ciao. Yo. Fanty. Coś przyjechało. Całe pudło dobroci. Bo musimy sobie przedyskutować, jak przepuścić tą wiązkę przez tunel. Kolektor ssący trzeba było jeszcze trochę poprzerabiać, czyli sobie Rozpawaliśmy sobie nypelki, których nie było. Wyciek się pojawił z dyferka.